Witam kolegów hodowców, wszystkich sympatyków mojego kanału. Tutaj chciałem odnieść się też do komentarzy, które ostatnio były pod filmie. Zaczyna się sezon młodych, hodowcy trenują młode i miałem tam komentarz, czemu zaczynam tak późno i nabijali się, czy serio wypuszczam spod gołębnika. Więc powiem tak, serio, przecież nie taszczyłem ich. Serio, pierwsze wypuszczenie jest spod gołębnika. Chodzi mi o to, żeby młódki nauczyły się wyskakiwać z klatek po prostu autentycznie, żeby nie było tak, że jak potem pójdą do kabiny, to zostaną w klatce, nie wyskoczą. Więc to jest taka nauka stresu, nauka wyskakiwania z klatek. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wyskoczyły. Potem robię krótkie treningi i idą do kabiny. I u nas hodowcy dość mocno trenują gołębie. Mogę powiedzieć, że ja troszkę wykorzystuję to, że oni mają wytrenowane gołębie, bo jak idą na próbkę kabinową, to towarzystwo, które z nimi idzie, duża część tego towarzystwa już jest dobrze wytrenowana. Od tych hodowców, którzy nie trenują, to te młódki właśnie też gorzej wyskakują z tych klatek. No a moje, żeby dobrze wyskoczyły, no i zabierają się z tymi, jak są zdrowe, zabierają się z tymi, co są wytrenowane, i ten początek cisną do domu, jakby na ich ogonach się przywożą. Sezon młodych jest co prawda krótki, ale mnie tak naprawdę interesują. Będziemy teraz zaczynać próbnym lotem kabinowym. To jest, wiadomo, próbny oddziałowy z kabiny, zapoznanie z kabiną. Też już właśnie część gołębi na pewno było u nas, która próbne wywozili koledzy sobie i na kabinę już wywozili, więc część gołębi jest doświadczonych, więc one taki mają pierwszy rozruch na tym locie kabinowym, zapoznanie się z kabiną. Mają właśnie też test dla mnie chipów. Chipy będą założone i powiem tak, no jedni koledzy, bo wątek straciłem, to jest kabina, potem jest pierwszy lot konkursowy. To jest jakby taki drugi test dla moich gołębi. Nie ukrywam, że najważniejsze loty to drugi, trzeci i czwarty, ponieważ są to loty planowane pod GMP, pod kategorię A. Ewentualnie jeśli coś by gołąbki chciały lecieć, to są najważniejsze loty. Typowanie do oddziału też jest fajne i ważne jak najbardziej, ale to jest drugorzędne. No i potem ostatni lot, piąty, to już fajnie gołąbki poleciały na ostatnim locie w zdrowiu, żeby się tam wszystko udało, ale drugi, trzeci, czwarty lot to jest to apogeum formy, żeby dostały, więc nie zależy mi, żeby siadały na próbnym, nie zależy mi, żeby siadały na pierwszym konkursowym, na drugim, trzecim, czwartym locie, na tym mi zależy. Tam by się chciało, żeby jakoś poleciały, bo na tych lotach robi się klasyfikację okręgową. A wiadomo, sezon krótki, 3 loty, muszą być gołębie zdrowe, jest to taki strzał, albo się uda trafić formą, trzeba mieć dużo szczęścia, żeby się nic złego nie porobiło, albo się nie trafi i nie ma też, no bo to łatwo też może się noga powinąć, że tego wyniku nie ma. Naprawdę musi wszystko wyjść, żeby ten wynik się udał. A co do tych wszystkich wypuszczeń, powiem tak, dlaczego, że wykorzystuję kolegów, którzy już wcześniej robili wywózki, no bo te wywózki odbywają się też niełatwym kosztem. Znam niejednego hodowcy, który mówił mi, że rozmawiałem z takim jednym 2 tygodnie temu, miał 100 gołębi młodych po pechowym ataku jaszczębia plus 1 czy 2 wywózki.
ma połowę 50 i takich przypadków, to mają połowę gołębi ze stanu, który już się oblatał koło domu, tam już to nie, że straty od zaobrączkowanych, tylko już oplatane, zdrowe gołębie, poszczepione, przygotowane do sezonu, to straty na poziomie 50% nie są żadną nowością. Hodowcy się jeszcze sezon nie zaczął i tak duży procent, podejrzewam, właśnie tych gołębi jest wygubionych. Na spisach jest dużo, już ta grupa takich docelowych gołębi na loty, że praktycznie to, co na spisie, to już potem na lot idzie, bo mnóstwo, podejrzewam, że u niektórych 50%, gdzieś 1/3 może ogólnie, nikt się do tego nie przyznaje, ale na podstawie z tymi, co się rozmawia, to straty sięgają takich liczb. Pierwsza wywózka wtopa, czasami pierwsza, druga wywózka jest dobra, trzecia wywózka wtopa. No ten lipiec jest upalny, są upały dość mocne. Nie wiem, te młode się źle orientują. Uda się albo nie uda, na tej zasadzie to troszkę wygląda, bo nawet nie chodzi o to, hodowcy mają zdrowe młode, a i tak straty ponoszą i nie mają zielonego pojęcia dlaczego, więc jedni już mają kilka wywózek, czy może kilkanaście, tamte gołębie no nie wiem, ja tak przygotowuję bardziej na spokojnie i tutaj są śmiechy, chichy do tego, co nagrałem na filmiku, ale ja robię tak co roku. No jak coś przynosi jakiś efekt, muszą być zdrowe, muszą fajnie latać koło domu, wszystko się robi też pod względem zdrowotnym, dba, patrzy, żeby dopiąć na ostatni guzik, ale fakt, te pierwsze wywózki są bardzo stresujące. No jedni mają mocne, a trzeba mieć, komu się uda, to potem ma i super wyniki, bo wiadomo, to jak wytrenuje, czasami trzeba zapytać jakimi kosztami, ale jak wytrenuje te gołębie, no to wiadomo, że one polecą, ale czasami koszt tego treningu jest potworny. Straty na olbrzymim poziomie. Dużo hodowców właśnie 50% gołębi ma zgubionych, także u mnie to tak wygląda, że jak gołąbki parę razy się z tymi klatkami mają okazję zaznajomić, no bo tak, są szczepienia, łapie się do klatek, to tam z 2-3 razy robię potem wywózkę jakby z placu, potem przy okazji zawsze robię wywózkę, jak zakładam chipy, a skoro się już je połapało, no to łapię, zakładam chipy, zostają w klatkach i robi się nie za wielką wywózkę, idą potem do kabiny. No fajnie, jak potem zaliczą kabinę, staram się podpinać zegar i te gołębie, które siądą w czołówce z rodzin, które fajnie lecą na młode, potem typuję do serii. Wiadomo, po 2 lotach z kabiny tych danych jest więcej. No i tak to taka loteria trochę z tym typowaniem, taka trochę loteria. Jak są zdrowe i zrobi się fajny odbicie, to i seryjne się typowane pojawią. Jak lot nie wyjdzie, to nie ma co liczyć na szczęście, że zrobi się mało konkursów i nagle się okaże, że się typowane natrafiało. Także no niestety jak ogólnie pula siądzie, my mamy serię 15-10, no to trzeba po prostu, to jest 75%,
trzeba zrobić koło 50% w konkursie, no to wtedy jest szansa, że jakieś typowane też się trafi. No i to tak trochę na podstawie tego, że z tych rodzin fajniejszych, to zawsze na młode siadają, to ten procent typowanych powinien być troszkę lepszy niż procent ogólnego konkursu. No i na tym jakby się trochę bazuje. Uda się lub nie uda. No, tak to wygląda. Żadna filozofia. Najważniejsze to dbanie o zdrowie, szczepienia, to co wszystko się dzieje wcześniej, a profilaktyka, wszystkie takie czynności, to jest najważniejsze. A wiadomo, że są specjaliści, którzy tam bardzo mocno mają gołębie przygotowane, no ale to ci, co tam faktycznie w mistrzostwach Polski walczą czy coś, to na podwórku własnym zobaczymy. No, konkurencja też nie jest lekka, zobaczymy jak to wyjdzie. Najważniejsze, żeby gołąbki leciały własne, a potem pytanie, czy konkurencja pozwoli na dobry wynik, czy nie pozwoli, bo to po pierwsze muszą gołębie lecieć, ale będzie w tym roku na pewno, no z roku na rok ciężej, bo tych hodowców, którzy dbają i przygotowują o te młode do lotu, nie tylko, że chcą przelotować, a jeszcze zrobić jakieś wyniki, jest coraz więcej, więc robi się dysproporcja między tymi, którzy w ogóle nie przygotowują, a grupą, która ma przygotowane te gołębie zdrowe. To robi się mocne dysproporcje. Zresztą w lotach starych to samo. No, kto szykuje, czy tam na sprincie, czy co, to ma wyniki. Kto nie szykuje, to tych wyników nie ma i mieć nie będzie. No tak na cuda, że samo się zrobi, nie ma co liczyć, i na to, że ciężkim, katastrofalnym lotem załatwimy konkurencję, albo przy lotach młodych to samo, niech będzie ciężko, bo może ci, co mają przyszykowane, przygotowane, wtedy akurat się im noga powinie. No to jest mocny argument. Na to liczą ci, którzy przy lotach na ściganie sobie nie radzą. To liczą po prostu, że na przypadkowym locie siądzie, coś tam siądzie i tyle, więc myślenie na tym to polega, więc mam nadzieję, że loty będą fajne, udane pod ściganie i takich lotów do ścigania życzę. I małych strat w oddziałach, bo też nie wiadomo, w dobrych warunkach puszczone. Jeden oddział puszcza, ma udany lot, drugi oddział puszcza 10 minut później z tego samego miejsca, ma bombę, a trzeci oddział puszcza znowu 10 minut później, potem drugim i ma udany lot. I naprawdę się takie sytuacje zdarzały, więc nie wiem, czym to wytłumaczyć, bo wiadomo, że nie wszyscy mają chore i adeno i tego. Trzeba dużo szczęścia, bo nieraz się słyszy o jakichś oddziałach, które zaliczają w topę naprawdę z nieznanego nikomu powodu. Dziękuję za uwagę. Także u mnie teraz plany zatwipesować, czyli założyć chipy, zrobić spis, bo w sobotę przy okazji wkładki na próbne drukujemy spisy. Jeszcze nie mam gotowy, więc muszę przygotować ten spis i będę, jak się teraz w ciągu 2 dni nic niepokojącego nie podzieje, no to plan jest taki, żeby zakoszować na ten próbny i żeby podłączyć zegar. Zobaczymy, jak się tam będą zlatywać z tego próbnego. Próbny jest planowany na odległość 80 km, ale jak mówię, gołąbki tam są już powywożone przez kolegów, jeżdżą tutaj sporą ilością, więc myślę, że cała kabina pociągnie fajnie w kierunku domu, bo próbne tu wszyscy mocno
odbywają kabinami prywatnymi. Prywatni przewoźnicy wożą. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot.